Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o wielkiej defiladzie w Pekinie, którą zorganizował Xi Jinping. Co chciał pokazać światu i jaki może być tego efekt, czego świat się dowiedział o Chinach i ich sojusznikach. O tym za chwilę porozmawiam z moim gościem. Pozdrawiam wszystkich patronów, dziękuję za wasze wsparcie. Zachęcam państwa do dołączenia do tego grona i już zaczynamy rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój twojej firmy? Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT, sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Michał Bogusz, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Co Xi chciał tak naprawdę pokazać światu i własnym obywatelom, organizując tą imponującą paradę? Chciał tutaj upiec kilka pieczeni na jednym ogniu. Jeden, oczywisty wydawałoby się, to wysłanie sygnału do Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników w regionie, że Chiny są coraz silniejsze, coraz mocniejsze i jeżeli będą chciały, to jakby doszło do wojny, myślę o Tajwan, no to Chiny nie zostaną łatwo pokonane, bo mają wręcz szansę zwycięstwa. Oczywiście jest podobny sygnał wysłany do chińskiej populacji, nie używajmy słowa społeczeństwo w tym kontekście może, mówiący, że zobaczcie, jesteśmy silni, potężni, nikt nam nie zagrozi, nikt nie zagrozi też władzy partii komunistycznej. Tak? To jest sygnał, nawet nie próbujcie, nawet nie myślcie, inni nas się boją, wy powinniście się nas też bać. W końcu jest to też sygnał wysłany do globalnego południa. Zobaczcie, modernizacja, chińska modernizacja, chiński sposób na modernizację, autorytaryzm plus planowanie gospodarcze działa, odnosi sukcesy, przeganiamy Zachód. Powinniście może się zastanowić, czy chcecie podążać zachodnią ścieżką modernizacji, czy może jednak chińską ścieżką modernizacji. No i tutaj też jest takie uszczypliwe trochę szturchnięcie wobec Rosjan. Zobaczcie, to wyście nas jeszcze 50 lat temu uczyli, jak robić parady, a my teraz wam pokazujemy, jak się robi prawdziwe parady. Proszę opowiedzieć, bo nie wszyscy nasi widzowie zapewne oglądali te parady, część może widziała jakieś migawki. Proszę powiedzieć, co tam zaprezentowano, no a potem też kto w tej paradzie uczestniczył z gości, no bo to jest niezwykle ważne. Parada przede wszystkim pokazała bardzo dobrą organizację całego przedsięwzięcia, super synchronizację, włącznie z synchronizacją żołnierzy, którzy odpalali działa, wszystko było jak robociki, po jedną linijkę, doskonała logistyka. Jeżeli chodzi o sprzęt, to tutaj było tyle to ciekawe, że bardzo duży nacisk położono na pokazanie sprzętu autonomicznego, dronów morskich, dronów powietrznych, dronów lądowych, z sugestią, że to wszystko może działać samo. Tutaj też był taki trochę wysłany sygnał nie tylko do świata zewnętrznego, zobaczcie jaki mamy super nowoczesny sprzęt autonomiczny, ale także do chińskiego społeczeństwa. Proszę pamiętać, że chińska armia to jest armia jedynaków. I może to chińskie społeczeństwo nie będzie taki gotowe wysłania ich w dużej liczbie na śmierć, więc tutaj jest taki sygnał, zobaczcie, jak będzie wojna, to my wyślemy roboty, automaty, nie będzie dużo ofiar po naszej stronie przynajmniej, więc też takie próba uspokojenia własnego społeczeństwa. Ale też pokazali broń nuklearną, tak? Jak się mówi, tą zjadę nuklearną, czyli broń, która może atakować i z wody, z ziemi i z powietrza. No teoretycznie. Chiny mają triadę nuklearną, chociaż ona nie jest równomierna i tak rozbudowana jak w wypadku Rosji czy Stanów Zjednoczonych. Mają różnego środki przenoszenia. Obecnie
dokonują bardzo szybkiej modernizacji i rozbudowy arsenału nuklearnego. W zależności od szacunku dokładają od 30 do 70 głowic nuklearnych rocznie. W zależności, nie wiemy jakiej wielkości budują głowice. Wiemy, że mają mniej więcej materiał albo na budowę dużych 30 głowic, albo większej liczby mniejszych głowic. Z tego co wiemy, nie mają ograniczoną liczbę środków przenoszenia. I ta parada też miała tak pokazać, trochę podbudować. O, zobaczcie, mamy jednak dużo środków przenoszenia. Nie, wciąż nie mają. Wiemy, że budują dużo silosów nuklearnych w 3 różnych polach, ale ile z nich będzie miało środek przenoszenia i głowicę nuklearną, tego nie wiemy, bo to jest tradycyjny sposób ochrony swojego arsenału nuklearnego, polega na tym, że się buduje bardzo dużo silosów, nie wszystkie są zapełnione, niektóre są tylko makietami silosów, a te, które są zapełnione, część ma głowice nuklearne, część ma głowice konwencjonalne, tak żeby po prostu rozproszyć to i żeby przeciwnik nie wiedział, gdzie, jak uderzyć. Nie zmienia to faktu, że rozbudowują swój arsenał nuklearny, powoli on rośnie, jeszcze jest daleki do potencjału amerykańskiego czy rosyjskiego, ale co nie zmienia faktu, że jest. I tutaj pokazanie tych rakiet było sygnałem w stosunku do Stanów Zjednoczonych, że rozbudowujemy i wkrótce będziemy mieli ich tyle, że nie będziecie w stanie wszystkich zniszczyć w powietrzu, i więc będziemy mogli odpowiedzieć na wasz atak. No to był chyba taki bardzo jasny sygnał, tak, wobec Ameryki, no i wobec w ogóle całego Zachodu, tak, skierowany, zobaczcie, jesteśmy potężni. Tak, ale też takie trochę prężenie mózgów nad wyraz, bo proszę pamiętać, że jeżeli porównujemy amerykański potencjał wojskowy w stosunku do chińskiego, to chiński jest większy w regionie działań, w regionie potencjalnych działań, czyli w obrębie pierwszego łańcucha wysp. Już poza pierwszym łańcuchem wysp jest już gorzej. Jeżeli porównamy potencjały amerykańskie i ich sojuszników w regionie, no to poza tym pierwszym łańcuchem wysp Chiny są wciąż zamknięte w pierwszym łańcuchu wysp. Mogą próbować się wyłamać poza niego i moim zdaniem mają już albo w przyszłości będą miały potencjał, żeby się wyłamać. Co nie oznacza, że gdyby doszło do wojny, mogłyby się wyłamać, tak? To byłoby to tak pół na pół, 50% do 50%, ale nie zmienia to faktu, że są w obrębie pierwszego łańcucha wysp i tutaj też ten arsenał, który pokazano, czyli rakiety średniego zasięgu, rakiety przeciwokrętowe, drony przeciwokrętowe, to wszystko, co pokazano, miało udowodnić i pokazać, może nas zamknęliście w pierwszym łańcuchu wysp, ale z kolei wewnątrz pierwszego łańcucha wysp to my dominujemy i my z kolei nie dopuścimy was blisko wybrzeży Chin, tak? Więc tutaj to w dwie strony działa. No ale wobec tak zwanej szerokiej opinii publicznej, tak, na całym świecie, no to był pokaz imponujący, tak? Przeciętny człowiek, nawet trochę interesujący się, tam nie liczy i nie sprawdza tych danych, a nawet jak sprawdza, no to co innego, żyjemy w świecie obrazkowym, co innego zobaczyć, a co innego przeczytać. I pan mi mówi, że Amerykanie mają więcej, ja to wiem, ale niemniej robi to na mnie wrażenie. Jak zobaczyłem te obrazki, prawda, to byłem... Tak mnie ciarki mi po plecach chodziły, mimo że wiem oczywiście, że to teatr i wiem, ale jednak to robi wrażenie, myślę, że to robi wrażenie na opinii publicznej, a opinia publiczna naciska na polityków, tak? To pewnie, to nie jest gest bez znaczenia. Nie, oczywiście, to jest teatr polityczny, projekcja, tak zwana projekcja siły, która ma oddziaływać także na opinię publiczną, na zewnątrz, tak? Zobaczcie, wy lepiej wciągnijcie cugle swoim politykom, niech im się nie wyobraża, że my pójdziemy łatwo, się poddamy i tak dalej. To oczywiście ma pan kompletnie rację. To jest także próba oddziaływania na światową opinię publiczną. No i były też przy tym manifestacja nie tylko taka militarna, ale pokazująca sojuszników, bo tam byli specyficzni goście. Proszę też opowiedzieć, kto był gościem na tej paradzie, kto siedział w pierwszych rzędach na placu Tiananmen. Pierwszym gościem, najważniejszym i pierwszym na oficjalnej liście gości był oczywiście Putin. Numerem 2 był Kim Jong-un i z kolei on siedział po lewej stronie sekretarza generalnego Xi Jinpinga.
I tutaj to był jasny sygnał, że stary zimnowojenny sojusz wrócił. Ja sprawdziłem, była 2 razy sytuacja, kiedy odbierali defiladę przywódcy Związku Radzieckiego, Korei Północnej i Chin razem. To było w 57 w Moskwie i w 59 w Pekinie. Ostatni raz. Więc tutaj jest pokazanie, wysłanie sygnału, jesteśmy znowu, wróciliśmy, bójcie się. To oczywiście ciekawa kontrastuje z kolei z całą narracją propagandową Pekinu, która mówi, że trzeba odejść od zimnowojennej mentalności, od zimnowojennej propagandy, a sami to robią, tak? Nie tylko organizują typowo zimnowojenną defiladę, to jeszcze na balustradzie odbiera to zimnowojenne trio, jak najbardziej zimnowojenne trio. Oczywiście zebrano też całą czeradę wannabe dyktatorów lub ich przedstawicieli. Z Europy był Fico, plus minister spraw zagranicznych Węgier. Peter Szijjártó to był tak. członek państwa członkowskie Unii i NATO. No tak, dokładnie, więc ale... Podobnie jak Fico. No właśnie, ale też specyficzne, odgrające specyficzną rolę, chcących być takim chińskim proxy, oczywiście nie za darmo, bo to nie jest wszystko za darmo, tak? Oni nie robią tego z jakiegoś głębokich przemyśleń geopolitycznych lub ideologicznych, to Pekin musi im płacić, tak? Pekin musi im płacić za odgrywanie roli proxy veto w ramach Unii Europejskiej, to jest jedna rzecz. A czy realnie Pekin płaci Węgrom i Słowacji? Na pewno płaci im pewnego rodzaju inwestycjami gospodarczymi. One nie są jakieś głębokie, w tym sensie, że one nie przekładają się w znaczący sposób na gospodarkę słowacką czy węgierską, bo to głównie są montownie, tak? Ale przy okazji można kręcić dużo lodów i tak naprawdę elitom słowackim, węgierską chodzi właśnie o to, tak? To nieważne ile się to przełoży na realną węgierską czy słowacką gospodarkę, tylko na ile my możemy przy tym ukręcić dla siebie i tutaj to są już realne pieniądze dla realnych ludzi, konkretnych ludzi w systemie, tak? I o to tak naprawdę chodzi, tak? To jest po prostu przykład typowej korupcji politycznej. No oczywiście mamy całą paradę także globalnego południa, bo my się koncentrujemy w Europie na tym, kto był z Europy, że oczywiście był Putin i tak dalej, ale Pekin i tak naprawdę moim zdaniem prawdziwym celem Pekinu w całej układance globalnej jest wycięcie sobie, czy wyrąbanie sobie w międzynarodowej przestrzeni własnego subsystemu chińskiego. To będzie bufor bezpieczeństwa fizyczny wokół Chin, czyli Rosja, Korea Północna, państwa Azji Centralnej, Pakistan, do tego dochodzi jeszcze Laos, Kambodża, może w jakimś stopniu zneutralizowana Tajlandia już jest coraz bardziej. Dalej chcieliby oczywiście zneutralizować Filipiny, Japonię, Koreę Południową, czyli ten pierwszy łańcuch wysp, więc stworzenie takiego fizycznego bufora wokół Chin bezpieczeństwa plus bufor gospodarczy, czyli bufor bezpieczeństwa fizyczny, do tego doszłyby część państw Azji Południowo-Wschodniej i całe grono państw afrykańskich, które miałyby zabezpieczyć Chiny przede wszystkim w dostawy minerałów niezbędnych dla chińskiej gospodarki, tak? Bo to, co często się mówi, że Chiny zdominowały rynek metali ziem rzadkich i innych ważnych minerałów, to proszę pamiętać, że one zdominowały proces rafinacji i wpięły się w łańcuchy dostaw, ale część tych minerałów, ród minerałów muszą wciąż importować. I muszą je wzbogacać na miejscu wydobycia, bo one to są bardzo duże ilości materiałów, więc one muszą być wzbogacone na miejscu wydobycia i dopiero urobek wzbogacony, ruda wzbogacona może być przewieziona do Chin i tam rafinowana. I do tego potrzebują
państw globalnego południa, przede wszystkim Afryki. Jako No, ale rynku jeszcze zbytu- tuż przed tą demonstracją odbyło się spotkanie Szanghajskiej Organizacji Współpracy, na której też była Narendra Modi, czyli premier Indii. No i to też chyba się wpisuje w to, o czym pan mówi. To jest moim zdaniem inna układanka. To jest układanka potrzeby redefinicji trójkąta Indie, Rosja, Chiny. Przez lata, zwłaszcza Hindusi, postrzegali Rosję jako neutralnego brokera, który w jakimś stopniu był takim czynnikiem stabilizującym relacje chińsko-rosyjskie. Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, Rosja staje się coraz bardziej, wchodzi w orbitę chińską, coraz bardziej jest uzależniona od Rosji i z siłą rzeczy w naturalny sposób straciła tak naprawdę swoją rolę w tym układzie. Hindusi przestali ją postrzegać jako neutralnego brokera, ale raczej jako proxy jako chińskie proxy. To wymaga redefinicji relacji w tym układzie. Z jednej strony Indie są wciąż zależne od dostaw rosyjskiego sprzętu. Przez lata Rosja była głównym dostarczycielem sprzętu, nawet jeżeli Indie teraz próbują odchodzić, dywersyfikować swoje zakupy, wchodzą w różnego rodzaju układy, czy to z Francją, czy z Izraelem, także ze Stanami Zjednoczonymi, to będą dekady, zanim będą w stanie kompletnie odciąć pępowinę od rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego, dlatego że po prostu muszą otrzymywać części zamienne przez kolejne co najmniej 20 czy 25 lat. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest Narendra Modi ma bardzo ambitny program z rozbudowania i awansu indyjskiej gospodarki w łańcuchach dostaw. Do tego potrzebuje spokoju z Zachodem, przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi i też potrzebuje spokoju na granicy z Chinami, bo nie chce wydawać zbyt dużo pieniędzy, nie chce być pod ciągłą presją sektora bezpieczeństwa indyjskiego, który żąda daj. Więc musi dokonać pewnego uspokojenia relacji z Chinami, żeby zminimalizować napięcia na granicy i żeby Pekin wpływał także na swojego klienta, czyli Pakistan, żeby on nie dokonywał zbyt dużo prowokacji na granicy z kolei indyjsko-pakistańskiej, w spornym regionie Kaszmiru, więc on dąży do uspokojenia relacji z Chinami i Pekin to wie i próbuje wystawić bardzo wysoką cenę za to. Ale jeszcze wracając do relacji rosyjsko-indyjskich, no to też te obrazki, które zapewne nie były przypadkowe, tak? To nie było, politycy na tym poziomie nie wykonują gestów przypadkowych, tylko ta niezwykła serdeczność, taka kordialność wręcz ze strony Modiego wobec Putina, no dla nas była taka dosyć mało przyjemna, mówiąc delikatnie. Oczywiście. Wyglądało to na spotkanie serdecznych przyjaciół, bliskich współpracowników i ta trójka, jak tam szła Xi, Modi, Putin, no to już jest kawałek świata. No oczywiście i to jest sygnał wysłany do Waszyngtonu, tak? Pamiętajmy, że Trump odgraża się 50% cłami na produkty indyjskie, no i Modi tak naprawdę nie miał wyboru. Musiał pojechać, żeby wysłać sygnał do Waszyngtonu. Ale ja bym się nie skupiał na tym. To byłoby zbyt duże uproszczenie, że Modi pojechał do Pekinu po to, żeby pokazać środkowy palec Trumpowi. Nie. Tu jest bardzo ważna dynamika wewnątrz tego trójkąta. Modi chce naprawdę uspokojenia relacji z Chinami, bo potrzebuje tego, żeby przeprowadzić swój bardzo ambitny plan modernizacji Indii i modernizacji indyjskiej gospodarki, co nie zmienia faktu, że nie rozwiązano i nie rozwiąże się w przewidywalnej przyszłości strukturalnych napięć między Chinami a Indiami, bo z jednej strony to jest granica, której ani jedna i druga strona nie może ustąpić, bo zaraz by się stała przedmiotem ataków zaciekłych sfer nacjonalistycznych z jednej i z drugiej strony, więc tutaj nie mam
możliwości prawdziwego kompromisu. Można uspokoić i udawać, że odkładamy ten problem na przyszłość. Jest kwestia Pakistanu, bo owszem, Indie liczą na to, że Chiny będą trzymały Pakistan na krótkiej smyczy, no ale obydwaj wiemy, że w polityce to tak nie działa, że to jest często sytuacja, że to ogon merda psem, a niekoniecznie pies merda ogonem i wiemy, że pakistański wywiad ma bardzo duży wpływ na sposób postrzegania przez Chiny Indii, dlatego że Chiny mają bardzo z kolei słabo rozbudowaną sieć informacji na temat tego, co się dzieje w Indiach i w dużym stopniu polega na tym, co mówią im Pakistańczycy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest oczywiście relacje gospodarcze, bo z jednej strony, owszem, te relacje gospodarcze chińsko-indyjskie są bardzo ważne dla New Delhi, no ale z drugiej strony tak naprawdę Indie próbują rywalizować z Chinami mniej więcej w tych samych niszach i w tym samym miejscu światowego podziału gospodarczego. No i tak naprawdę z jednej strony to jest współpraca, z drugiej strony rywalizacja. Więc tutaj też nie jest to wcale takie łatwe i oczywiste. No i najważniejsze moim zdaniem, o czym my w Europie często zapominamy i tego nie widzimy, a moim zdaniem jest to clue problemów relacji indyjsko-chińskich, to jest rywalizacja o przywództwo na globalnym południu. Sięgające jeszcze lat 50., konferencji w Bandungu, ruchu państw niezaangażowanych i faktu, że tak naprawdę jeden z czynników, który doprowadził do pierwszej wojny chińsko-indyjskiej, to była właśnie rywalizacja o przywództwo na globalnym południu. To się nie zmieniło. Niestety w naszej części świata często się bagatelizuje i nie patrzy na globalne południe. Mówi się o tym gdzieś tam półgębkiem na samym końcu, a tak naprawdę dzisiejsza wielka rozgrywka na globalnej szachownicy się odbywa o to, kto przejmie globalne południe, bo globalne południe samo w sobie może nie jest ważnym czynnikiem, ale ono daje przestrzeń do manewrowania i daje głębię do manewrowania i jest też przestrzenią ten, kto narzuci swoje standardy, i to szeroko rozumiane standardy polityczne, prawne, gospodarcze, techniczne, zdominuje produkcję przemysłową, a przez to też zdominuje świat, to co będzie w tej i drugiej połowie tego stulecia, bo to jest kwestia tego, że jeżeli globalne południe przyjmie na przykład wtyczki, czy prąd, jak on działa, to też, jeżeli to będą chińskie wtyczki, no to chińska produkcja i chińskie rozwiązania techniczne będą mogły tam popłynąć. Nagle się okaże, że europejskie firmy, żeby próbować się sprzedać na globalnych rynkach, muszą produkować lampy, nazwijmy powiedzmy lampy z chińskimi wtyczkami. Owszem, ale przepraszam, to się wydaje banalne, ale jeżeli przełożymy to na kwestie prawne, rozwiązań gospodarczych, rozwiązań tego, jakie się przyjmuje w handlu i tak dalej, to jest ogromna rola definiowania przyszłego świata. Ale czy to nie jest tak, że już ta rywalizacja tak naprawdę została rozstrzygnięta albo się właśnie rozstrzyga? No, mówimy o dwóch wydarzeniach dużych, tak? Tym szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy i tej wojskowej paradzie w Pekinie. No i tam główny bohater był jeden. No, oczywiście było wiele osób, ale wszędzie gospodarzem i tym głównym rozgrywającym był Xi, czyli przywódca Chin. Okej, no, tego typu wydarzenia są tak organizowane, żeby to tak w ten sposób wyglądało. Tak, ale też no to jak sobie weźmiemy potencjały tak, pod uwagę, no i to gdzie jest gospodarka chińska, gdzie rosyjska, gdzie nawet potężnego kraju, jakim są Indie, no już nie mówiąc o tych krajach północnych, tak. To oczywiste, ale to nie zmienia faktu, że to miało być zrobione w ten sposób, żeby pokazać, że Xi jest głównym rozgrywającym, wszyscy inni są jego skrzydłowymi po lewej lub po prawej stronie i są zjednoczeni i zobaczcie Zachód, co wy nam zrobicie. Oczywiście, ale to nie zmienia to faktu, że to była projekcja, to miało w ten sposób wyglądać, nie możemy łatwo popadać. Ja mam taką ale przepraszam, jeśli mówimy o sojuszu
No o konkretnej rzeczy, tak? W konkretnym wydarzeniu dla nas najważniejszym, wojnie w Ukrainie, no to mamy Rosję, którą tą wojnę prowadzi, Chiny, które nie wspomagają wprost, ale pośrednio wspomagają ekonomicznie, no i Koreę Północną, która wspiera wprost Oczywiście. sprzętem, amunicją i żołnierzami. I tam Oczywiście, ci mamy trzej do przywódcy czynienia- siedzieli obok siebie i mówili, mamy tutaj sojusz bardzo bliski, również militarny. Oczywiście, to o to chodziło. To jest pokazanie, że sojusz chińsko-rosyjski, de facto sojusz chińsko-rosyjski jest trwały, niezmienny. My w Ośrodku Studiów Wschodnich, wbrew opinii publicznej wielu polityków na świecie, od dawna mówimy, że jest to trwały sojusz, którego się nie da rozerwać, bo on ma bardzo głębokie podstawy ideologiczne, gospodarcze i wojskowe. I jest to, ja traktuję Chiny, Rosję tak naprawdę jako jeden element, jako jeden czynnik wspólnie koordynujący swoje destruktywne działania na rzecz porządku światowego. Co nie zmienia faktu, że pozostałe elementy tej układanki, poza Rosją i Chinami, nie są już takie na sztywno w tym układzie, są bardzo luźne i próbują rozgrywać jedną i drugą stronę przeciwko sobie. Mówię tutaj, mam na myśli Zachód. I wielu ludzi obecnych na tej defiladzie tak naprawdę pojechało tam po to, żeby móc wygrywać jednych i drugich przeciwko sobie. Dlaczego byli tam Egipcjanie? Egipcjanie, którzy są kompletnie uzależnieni wojskowo od amerykańskiego sprzętu, no po to, żeby też ugrać się od Amerykanów. Może dostaniemy, nie wiem, 20-50 samolotów więcej, tak? Dostaniemy trochę więcej pieniędzy na pomocy wojskowej, która jest często w wypadku Egiptu, Amerykanie dostarczają ją gotówką i jest tak naprawdę częściowo przynajmniej rozkradana przez egipskie elity i tak dalej, i tak dalej. Każdy z tych innych poza tym układem próbował coś ugrać ze sobą. Kim? Też próbował coś ugrać ze sobą. Szli razem, byli na defiladzie, szli razem, rozmawiali, ale Kim odmówił wspólnego spotkania trójstronnego. Miał osobne spotkanie z Putinem, miał osobne spotkanie z Xi, ale nie było spotkania Kim, Xi i Putin. Dlaczego? Bo Kim jest tutaj cwany i próbuje rozgrywać wewnątrz nawet tego układu, który jest bardzo bliski jedną i drugą stronę. I tak naprawdę Pekin musiał się pogodzić. To zaproszenie dla Kima było taką formą zasygnalizowania akceptacji, że wy dogadujecie się z Rosjanami trochę poza nami, poza naszymi bezpośrednimi relacjami i nie pytacie się nas o zgodę na wszystko. Też było sygnałem zaakceptowania, coś czego jeszcze 5 czy 10 lat temu Pekin nie chciał zaakceptować, czyli nuklearnej Korei Północnej. To jest dla nich bardzo niebezpieczna sytuacja, bo rakiety północno-koreańskie raczej mają średnią szansę dosięgnąć Waszyngtonu, ale Pekin dosięgną w razie czego, tak? Proszę pamiętać, te relacje, zwłaszcza północno-koreańskie, chińskie, nie są wcale takie la i super, one mają pełne napięć i mają sytuację też, że proszę też pamiętać, że Kim Jong-un dochodząc do władzy, pierwszą rzecz, którą zrobił, to było po prostu fizyczna eliminacja propekińskiej frakcji w Korei Północnej, łącznie ze swoim wujkiem przyszywanym. Więc te relacje nie są wcale takie łatwe, kiedy tak, Rosja i relacje chińsko-rosyjskie są bardzo sztywne, w tym sensie, że Rosja jest bardzo mocno uzależniona od Chin i to się nie zmieni i ten sojusz jest bardzo trwały. Wszystkie inne elementy tej układanki poruszają się już na bardzo luźnych liniach. Ale zobaczmy też, jak się zmieniła pozycja Władimira Putina, gdzie był 2 lata temu, 3 lata temu, kiedy nikt się z nim nie chciał spotykać. Teraz był na Alasce, spotkał się z najpotężniejszym prezydentem świata. Nawet jak z tego nic nie wynika dla świata, dla pokoju, to wynika bardzo dużo dla Putina. Teraz jest na paradzie z przywódcami globalnego południa. Arienda Modi go wyściskuje, uśmiecha się do niego, poklepuje. No wiadomo, Kim. Nagle to jest element, prawda, partner połowy świata. Oczywiście jest to wina, moim zdaniem, ostatnich kilku amerykańskich administracji, które nie potrafiły zapobiec eskalacji ze strony rosyjskiej. Zaczynając od Obamy, przez pierwszego Trumpa,
Biden też niewiele zrobił dużo na zasadzie postury, ale tak naprawdę to, że ta wojna wciąż trwa, to jest w dużym stopniu wina administracji Bidena, tak? Przekalkulowania, przeintelektualizowania odpowiedzi, gierek strategicznych pod tytułem, że będziemy na drabince eskalacyjnej posuwać się milimetr po milimetr, nie próbując w ogóle kompletnego błędów, niezrozumienia, z kim mają do czynienia. Jest to owoc niestety braku przywództwa ze strony Stanów Zjednoczonych i to sięgającego co najmniej Obamy. Tak? I to tych samych błędów w różny sposób, ale na poziomie strategicznym popełnianych w ten sam sposób przez kolejne administracje. Mamy tutaj ciąg kompletnych porażek i błędów, które tylko powodują, że pan mówił wcześniej, że te spotkania symbolizują coś, czy są dowodem. Punktowe wydarzenia w historii nigdy czy rzadko są powodem gwałtownych zmian. Ale one są tym symbolem, tym obrazem. Są symbolem, obrazem, tak? Ale ten proces to są po prostu zwieńczeniem pewnego procesu. To jest proces, który wynika z niewydolności amerykańskiego przywództwa na świecie, który ma co najmniej 20 lat. A tak naprawdę sięgający jeszcze Busha i błędów totalnych, wypstrykania się potencjału w kompletnie idiotycznej wojnie z Irakiem. Co to znaczy dzisiaj dla Stanów Zjednoczonych i dla Donalda Trumpa, który reagował na to, prawda? Parę razy się odnosił do tej parady, mówi: przekażcie pozdrowienia Putinowi i Kimowi, póki spiskujecie przeciw USA. Mówił: no, chcieli, żebym mnie oglądał i żebym obejrzał, tak obejrzałem. No, cały czas się do tego odnosił. To oczywiście to, co mówi, nie ma wielkiego znaczenia, ale jakie realne znaczenie ma ta cała sytuacja dla Donalda Trumpa? Dla Donalda Trumpa, który... Nie jestem psychologiem i trudno mi w ogóle mówić o My jako przywódcy Stanów Zjednoczonych, nie osobiście, tak? Nie, to pana nie pytam. Myślę, że większość ludzi, obserwatorów ma mniej więcej takie same wrażenia jak my, czyli że się facet miota. Po prostu on się miota. Miota się i nie wie, co zrobić, tak? Ewidentnie brakuje mu zaplecza intelektualnego, które by go było w stanie pokierować, a jeżeli ono gdzieś tam w jakimś stopniu jest, to z kolei po jego stronie ewidentnie widać brak gotowości, żeby dać się pokierować. No niestety taka jest sytuacja i jeżeli pan oczekuje jakichś pozytywnych głosów z mojej strony i powiedzenia, że jest nadzieja, no... A co to wszystko znaczy dla Europy i dla nas? Dla Europy. Są tego konsekwencje i dla tej części Europy Środkowej i miejsca, w którym my jesteśmy, czyli Polski. Dla Europy to jest ostatni sygnał ostrzegawczy, jak się Europa powiedzmy w ciągu 5, maksymalnie 10 lat, ale ja myślę, że bliżej jesteśmy 5 niż 10 lat, nie stanie na nogi, na 2 nogi, nie tylko gospodarczą, która jest i nie jest zła, ale musi też stanąć na nodze militarnej. Jeżeli nie stanie Europa samodzielnie na 2 nogach, no to trzeba sobie zacząć szukać lepszego miejsca do życia. No tak, jak wiem, pozostały podjęte decyzje o tym, żeby się zbroić w perspektywie 10 lat tak naprawdę, więc owszem, tutaj my na wschodzie i na północy się zbroimy, pozostałe państwa zobaczymy, jak to u nich pójdzie. No ale gospodarczo, no to dynamika jest nie tutaj, ani innowacje nie są tutaj, rozwój nie jest tutaj. Jak słyszymy o czymkolwiek, co nowego powstaje, to powstaje albo w Stanach Zjednoczonych, albo w Chinach, albo w Arabii. Znaczy, sprawy nie są wcale takie łatwe, proste, jakby się wydawało. Problemem jest oczywiście Zielony Ład, tak? Bo to jest kwestia taniej i powszechnie dostępnej energii. Jeżeli porównamy się ze Stanami Zjednoczonymi, to ostatnio widziałem bardzo ciekawy wykres pokazujący, że jeżeli chodzi o PKB per capita, to Europa dzisiaj ma 78% europejskiego PKB per capita, czyli tyle samo, co było 10 czy 20 lat temu. Czyli jesteśmy w stosunku do Stanów Zjednoczonych dokładnie w tym samym miejscu. To reszta świata nawet nie tyle, co nam ucieka,
ale sama się poprawia, więc nasza relatywna pozycja, nasz procentowy udział w światowym dobrobycie maleje ze względu na to, że innym się poprawia, ale to też jest nieuniknione, tak? Co chcemy, żeby było tak, jak było w latach 50., że to Europa konsumuje mniej więcej ma ten sam udział w światowym torcie, jest to niemożliwe do utrzymania. No tak, Nigdy ale nie jak było. patrzymy na te najważniejsze branże, no zwłaszcza te wszystkie innowacyjne, no to wszystko, co się dzieje wielkiego, dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Na pewno nie we Francji, Włoszech czy Niemczech. Przemysł motoryzacyjny, no to sami na ulicach Polski od roku, dwóch widzimy, co się zmienia, a u nas to pewnie tylko jest taka symptom tego, co się dzieje na świecie. Oczywiście, ja nie twierdzę, że nie ma problemów. One są, tylko że też trzeba proszę pamiętać, że nawet jeżeli staniemy na dwóch nogach i będziemy przeprowadzimy poważne reformy wewnętrzne, to do sytuacji, w której była 100 lat temu, czy nawet 50 lat temu, nie ma powrotu. Dlatego też, że cała reszta świata się rozwija i też ma swoje ambicje. Inni też chcą jeść. I też chcą jeść lepiej. I sytuacja, w której to Europa będzie pępkiem świata, w którym konsumuje, nie wiem, 50 czy 60% zasobów, nie wróci. To już nie wróci. Ale również widzimy, jaka jest rola polityczna Europy, kiedy coś No, dzieje ona się jest na taka, świecie, jaka jest, ze względu prawda? na No to brak nikt się nie potencjału. pyta Komisji Europejskiej, co się dzieje. Netanyahu nie drży przed tym, co powie Ursula von der Leyen czy jakiś inny europejski komisarz, tylko jedyne ucho nastawia, co się stanie, co powie Waszyngton, prawda? No, w innych miejscach, co powiedzą Wie pan Chiny. co, jak się uczyłem na akademii, to swoim studentom mówiłem, oni mówili, to jest supermocarstwo, tamto jest supermocarstwo i tak dalej. Mówię, dobrze, jaka jest definicja supermocarstwa? Czyli supermocarstwo to jest podmiot stosunków międzynarodowych zdolny do przeprowadzenia projekcji siły w dowolnym miejscu świata, i jest zdolnym, posiadającym potencjał militarnym, który jest w stanie uprawomocnić tą projekcję siły. I na dzień dzisiejszy, jeżeli Chiny chciałyby zająć Gdynię, miasto Gdynia, czy potrafiłyby tego dokonać? Nie. Czy Rosja przy swoim potencjale potrafiłaby zająć Gdynię? Raczej nie. Ale gdyby Stany Zjednoczone stwierdziły, że chce zająć któryś z prezydentów Stanów Zjednoczonych, dzisiaj to nawet nie jest takie może nie mało prawdopodobne, ubzdurałby sobie, że potrzebuje Gdyni dla swoich potrzeb, Stany Zjednoczone byłyby w stanie tego dokonać, tak? Więc kiedy używamy... Ale jak pan dał przykład portów, to powiem tak, no Chiny może nie są w stanie zająć Gdyni, ale są w stanie ją kupić, albo próbują ją kupić, jak kupiły już ileś innych portów w Europie. I jak pan wie znacznie lepiej ode mnie, Chińczycy nie specjalizują się w prowadzeniu wojen, tylko w zdobywaniu świata bez wojen. Idzie im to znakomicie. Proszę pamiętać tak, że porty to jest bardzo duży problem, o którym my też pisaliśmy bardzo dużo w Ośrodku Studiów Wschodnich, zwracając na to uwagę. Problem z portami jest taki, to nie są bazy wojskowe. Chiny mają tak naprawdę tylko jedną bazę wojskową na świecie, to jest w Djibouti, to jest mała baza zaopatrzeniowa na potrzeby, tak naprawdę logistyczna na potrzeby operacji w rogu Afryki antypirackich, w których Chiny też uczestniczą. Ale masę portów gospodarczych. Tak, te porty to nie są tak, że one są własnością Chin, tylko zazwyczaj to one są dzierżawione chińskim podmiotom lub podmiotom związanym z Chinami, które są operatorami tych portów, albo przynajmniej części terminali w tych portach. One są problemem nie na czas wojny, bo na czas wojny to wjeżdża lokalne wojsko i przejmuje to wszystko i po sprawie, i Chiny już tego nie kontrolują. Tak naprawdę te porty są problemem w czasie pokoju, bo chińscy operatorzy wiedzą co, kto, gdzie, w jakich ilościach wysyła przez te porty i przekazują formalnie lub nieformalnie
to chińskiemu rządowi, a chiński rząd przekazuje to swoim podmiotom gospodarczym. Jeżeli chiński podmiot gospodarczy wie, że firma A z Europy wysyła takie i takie produkty w takich ilościach, takiej częstotliwością do Brazylii, to taka chińska firma zaraz będzie mogła pójść i złożyć konkurencyjną, gospodarczą ofertę temu kupcowi z Brazylii. I tu jest prawdziwy problem. To, że oni w czasie pokoju są w stanie zdobywać ogromne ilości informacji gospodarczych i także dodatkowo informacji czysto wojskowych, bo w takim porcie, kiedy przepływa jednostka wojskowa, to przechodzi przez taki port jednostka wojskowa, to także ten podmiot, który zajmuje się administrowaniem dojść do danego portu i tego, co się dzieje w danym porcie, także uzyskuje na ten temat informacje. I to jest problem. Te porty są problemem nie na czas pokoju, nie na czas wojny, tylko właśnie na czas pokoju. I to jest prawdziwy problem, którego większość decydentów w Europie nie zdaje sobie sprawy, albo udaje, że nie zdaje sobie z tego sprawy. No i Chiny, Stany Zjednoczone są w stanie zająć rozmaite porty na świecie, ale produkty chińskie i usługi chińskie i wpływy chińskie są w bardzo wielu częściach świata, tak? Tak. Nie wiem, czy jak popatrzymy na realne wpływy chińskie w Afryce, prawda, versus wpływy europejskie czy amerykańskie, no to są potężni i w wielu innych miejscach. I myślę, że te kilka dni ta impreza szanghajska i ta demonstracja w Pekinie, myślę, że były dobrym obrazem tego i symbolem tego, gdzie dzisiaj są Chiny. Chciałbym panu odpowiedzieć, że miejmy nadzieję, że to był otrzeźwiający obrazek dla europejskich, czy szeroko rozumiając zachodnich polityków, ale jeżeli do tej pory wojna na Ukrainie nie otrzeźwiła wszystkich, to czy parada w Pekinie ich otrzeźwi? Nie, myślę, że nie, a myślę, że raczej może zadziałać w inny sposób, że iluś będzie kalkulować coraz bardziej, no tak, tutaj mamy problem z Trumpem, to może powinniśmy coś robić, współpracować z Chinami i też grać na dwie strony, może się nie zapisać do tego obozu, ale nie wykluczać go, a potem któregoś dnia może być następny krok. No, Chińczycy z tego korzystają bardzo umiejętnie i konsumują takich później. Oni później są wypluci, ale wtedy już jest za późno. Tak to jest. Być może kiedyś skonsumują Władimira Putina i go wyplują, bo raczej szanse na to, że Stany Zjednoczone i Donald Trump wyciągnie Putina z objęć chińskich są bliskie zeru. Zgadza się pan z tym? Kompletna fantazja, w ogóle mrzonka i piramidalna głupota. No ale to moja opinia, ale kto się mnie słucha. To akurat w tej części Europy chyba nie jest to rzadka opinia i akurat w Polsce to nie myślę, że nie jest to teza zbyt kontrowersyjna. Bardzo panu dziękuję za tę świetną analizę. Michał Bogusz, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzięki serdeczne. Dziękuję państwu. Czekam na wasze komentarze. Czy uważacie, że rola Chin cały czas będzie rosła? Napiszcie, jak to widzicie. Subskrybujcie Układ Otwarty w prawym dolnym, na dole w różnych miejscach. To jest ten guzik subskrypcja. Dzięki temu będziecie państwo otrzymywać informacje o moim programie i też dzięki temu pomożecie w pozycjonowaniu Układu Otwartego. Zachęcam też do wspierania na Patronite. Dziękuję i zapraszam na następne odcinki.